Przewlekła choroba nerek epidemią XXI wieku. Jaka jest częstość występowania przewlekłej choroby nerek? Trudno jest oszacować częstość występowania przewlekłej choroby nerek. Uważa się jednak, niejako przenosząc dane zagraniczne, głównie ze Stanów Zjednoczonych na polskiego społeczeństwa, że jest to około 11-13% dorosłych osób, czyli grubo ponad 4 miliony osób. Jest to popularna choroba. Natomiast rzadko jest to choroba jak jedyna. Na ogół jest to następstwo innych groźnych chorób, tzw. epidemii cywilizacyjnych. Ponieważ jest to choroba osób starszych, dlatego że wraz z wiekiem następują w organizmie zmiany starcze i one dotyczą oczywiście również nerek, to w momencie, kiedy żyjemy dłużej, co jest oczywiście wspaniałą wiadomością, natomiast niestety płacimy za to troszkę chorobami, między innymi właśnie przewlekłą chorobą nerek, także częstość jej zwiększa się systematycznie. Jakie są czynniki ryzyka rozwoju przewlekłej choroby nerek? Tak jak powiedziałem, są to głównie czynniki takie cywilizacyjne, związane ze zmianą naszego stylu życia, żywienia między innymi i stresem, który nas otacza. Niewątpliwie bardzo ważnym czynnikiem jest nadciśnienie tętnicze, jeden z najważniejszych elementów, cukrzyca, otyłość i przyspieszona miażdżyca. Dlaczego choroby serca i nadciśnienie tętnicze prowadzą do chorób nerek? Najprościej jest odpowiedzieć na to pytanie, poszukując wspólnego czynnika sprawczego. A takim czynnikiem sprawczym jest choroba śródbłonka, czyli warstwy wewnętrznej naczynia tętniczego, która jest odpowiedzialna za rozwój miażdżycy. U chorych z chorobami serca w naszym potocznym zrozumieniu rozwija się przede wszystkim choroba wieńcowa, czyli miażdżyca naczyń wieńcowych. I ta miażdżyca, będąca chorobą śródbłonka, prowadzi również do choroby śródbłonka nerek. I mamy do czynienia z niczym innym, jak na przykład nefropatia niedokrwienna, czyli choroba niedokrwienna nerek. Nadciśnienie tętnicze, równie popularna choroba kardiologiczna, to też tak naprawdę nic innego jak w pewnej formie choroba śródbłonka. Jeżeli dochodzi do jego uszkodzenia, a znajduje się on również w naczyniach nerkowych, to razem z tym nadciśnieniem tętniczym chorują nasze nerki. Czy, jak i jak często należy monitorować czynność nerek u osób z chorobami serca? U osób z chorobami serca monitorowanie nerek, czynności nerek jest jednym z najważniejszych, nieodzownych wręcz parametrów w codziennym prowadzeniu chorego kardiologicznego. Chory lekarz, kardiolog, który prowadzi pacjenta z powodu nadciśnienia tętniczego, z powodu choroby niedokrwiennej serca, wie, że jeżeli pogorszą się parametry nerkowe, a tutaj myślimy na przykład o kreatyninie, o jej stężeniu w osoczu, jeżeli pojawi się białko w moczu, czyli pojawi się albuminuria, to pojawiają się już pierwsze symptomy uszkodzenia czynności wydzielniczej, czynności filtracyjnej kłębuszków nerkowych. Osoba z rozpoznanymi już chorobami serca, takimi jak nadciśnienie, choroba wieńcowa, powinna co najmniej raz do roku mieć oznaczone parametry funkcji nerek. I myślę tutaj o kreatyninie, myślę tutaj o badaniu ogólnym moczu, które potrafi nam również znaleźć nadmierną ilość białka wydzielaną przez nerki. Dlaczego cukrzyca prowadzi do rozwoju przewlekłej choroby nerek? Cukrzyca jest chorobą, która polega na stale podwyższonym stężeniu glukozy we krwi. I to podwyższone stężenie glukozy, czyli cukru we krwi, powoduje uszkodzenie nie tylko naczyń krwionośnych, ale także narządów, przez które przepływa krew. Do tych narządów należy serce, centralny układ nerwowy, oczy, kończyny dolne, ale także należą do tych narządów często uszkadzanych w przebiegu cukrzycy nerki. Nadmierne stężenie glukozy we krwi uszkadza funkcję nerek i aby to stwierdzić, należy
na początku choroby u chorych z cukrzycą typu 2 skontrolować wydalanie białka z moczem i jeśli stężenie białka jest podwyższone, to należy je monitorować raz w roku. Jeśli dojdzie już do uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy, kontroluje się także funkcję nerek, mierzy się stężenie kreatyniny we krwi, z którego wylicza się wydolność nerek. Aby zapobiec uszkodzeniu nerek w przebiegu cukrzycy, bardzo ważne jest dbanie o przebieg cukrzycy, o normalizację stężenia glukozy we krwi. Możemy to robić przy pomocy doustnych leków przeciwcukrzycowych lub leków iniekcyjnych. Chodzi o to, żeby doprowadzić stężenie glukozy do takich stężeń, które występują u zdrowych ludzi. Na całym świecie organizuje się coraz więcej kampanii zwiększających świadomość społeczeństwa na temat chorób nerek. Jedną z nich jest Światowy Dzień Nerki. Jakie hasło przyświeca tegorocznym obchodom? Rzeczywiście od 2006 roku obchodzimy Światowy Dzień Nerek z racji tego, że to jest święto, które jest świętem dla nefrologów, ale również jest to wyraz potrzeby i komunikowania społeczeństwu wagi zagadnienia, jakie stanowią nerki i ich choroby. W tym roku mamy hasło bardzo nośne: zdrowe nerki każdemu wszędzie. To jest hasło światowe. Nie wszędzie jest tak jak w Polsce, gdzie w wielu krajach nie ma nefrologów, nie ma sztucznej nerki, nie ma przeszczepów nerek. Tam szerzenie oświaty jest niezwykle ważne, ale i u nas 90% osób nie wie o tym, że ma chore nerki, a tych osób jest kilka milionów. Jest to druga co do choroby nerek, to jest druga co do częstości choroba przewlekła w Polsce. Można więc powiedzieć, że przewlekła choroba nerek stała się prawdziwą epidemią. Co zatem możemy zrobić, aby zahamować jej rozwój? Problem leży w naturze ludzkiej, bowiem wystarczy się badać. Wystarczy aktywnie poszukiwać swojej ewentualnej choroby. Nikt tego nie lubi robić. Wystarczy prowadzić zdrowy tryb życia. Proszę spojrzeć, jak ludzie się zachowują. No dobrze. A potem trzeba przestrzegać zaleceń lekarskich. Wystarczy proste badanie, kilkanaście złotych raz na 2-3 lata. Badanie ogólne moczu i stężenie kreatyniny w surowicy. To naprawdę jest tanie. Mało tego, pobranie moczu do badania nie boli. Także to nie jest jakaś strasznie skomplikowana rzecz. Drugie, trzeba ograniczyć troszkę spożycie białka. My jemy stanowczo za dużo białka, palimy papierosy, pijemy alkohol. To wszystko nerki muszą znieść. Znoszą ze stoickim spokojem u znakomitej większości ludzi. No ale nie u wszystkich.